Dlaczego na miejscu Polski była Indonezja? Dlaczego w każdym filmie, komiksie i innych rzeczach Country Himmels i Country Balls wszędzie Polska ma odwrotnie flagę? Dlaczego Polska ma odwrócone barwy? Dlaczego Polska jest do góry nogami? Nie wiem, dlaczego ta piłka ma kolory flagi Monako. Dlaczego Polska jest do góry nogami? Dlaczego Polska ma flagę do góry nogami? Dlaczego? Kurwa, dlaczego? Siódemka mordeczki. Witam was w potrójnie specjalnym odcinku na tym kanale. Dlaczego potrójnym? Niedawno, bowiem 13 sierpnia minęła 7. rocznica mojego kanału, tym samym uzyskując 45 000 subskrybentów, za co wam bardzo dziękuję. Dodatkowo, film powstaje przed wrześniem, czyli miesiącem, gdzie 13 lat temu stworzono właśnie mema, którego wszyscy znamy i lubimy. Z jednym, ale dość małym szczegółem. Ale zanim jeszcze zacznę, to informuję, że jeżeli lubicie moją twórczość, to zapraszam was do wspierania mnie na Patronite, do którego link macie w opisie. Nie przedłużając, zapraszam was na kontynuację teorii, która nie dawała wam spać. Pytania, które widzieliście na początku odcinka, nie znalazły się tutaj bez powodu. Zostały w momencie robienia zrzutu napisane całkiem niedawno. Dla przykładu, w momencie tworzenia tego skryptu 2 godziny temu pojawiła się ta sama formuła. Wynika z tego, że mamy do czynienia z nowymi polskimi internautami, którzy spotkali się z tym memem prawdopodobnie po raz pierwszy. Owszem, kto pyta nie błądzi, chociaż w tym wypadku jest to zgubne stwierdzenie z prostego powodu. Zwróćcie uwagę na fakt, że pytają się Polacy, podczas gdy za granicą te dwa detale nie robią wielkiego wrażenia. Okazuje się jednak, że klątwa odwrócenia flagi Polandbola nadal trwa, ale działa to na nas, Polakach. W sensie na nowych, bo mnie to teraz zupełnie nie rusza. Tak po prostu. Bo przywykłem. Lol. Mimo tych 13 lat, jasno można zauważyć, że nie tylko u wyżej wyróżnionych osób, ale też u innych tej generacji jest niestety brak wiedzy. I te zapytania będą się pojawiały. Dzisiaj, jutro, pojutrze, czy nawet za rok. Oczywiście jasnym jest, że prędzej czy później dowiedzą się od znanego eksperta w tym temacie. No niestety, taki banał okazuje się być trudny ze względu na znikomy lub całkowity brak świadków w tym temacie i będą podawać swoje wersje wydarzeń. Internet posiada obecnie jedynie szczątkowe informacje na temat genezy tego mema. Pytania pojawiały się głównie na forach, licząc na jakąś logiczną odpowiedź. Sprawdziłem jeden z nich i doszedłem do wniosku, że to pytanie wywołuje wielką gównoburzę, zamiast dążyć do celu. Tym samym sprawa nie została rozwiązana. Pisali, że on, czyli Polandbal, to lubi, żeby było śmiesznie, lub bo nie może polecieć w kosmos. Jedna notka donosi, że autorzy się pomylili przy tworzeniu komiksu i tak też zostało. Wikipedia posiada informacje o tym memie. Wiadomo, na początku opis tego, co to jest, potem rozwinięcie, zakończenie, straty pierdaty. Co ciekawe, między wierszami podaje postać redaktora Wojciecha Orlińskiego, który w Gazecie Wyborczej analizował fenomen mema i stwierdził, że przy tworzeniu grafik wzięli też udział Rosjanie. Say what? W odcinku poświęconym teorii o zmianie kolorów Polandbala przedstawiłem 3 jego podteorie, które teoretycznie wyjaśniają orientalną przyczynę tego błędu. Teoretycznie, bo prawda jest tylko jedna. Tylko która? Która z tych podteorii jest bliska prawdy? Okazuje się, że bez wątpienia ta druga teoria przestaje być teorią, a faktem.
W internecie, jak już wspomniałem, pojawiają się szczątkowe informacje, które wykazują szczególną osobę, czyli Falka, oraz ofiarę żartu, wojaka. A tak swoją drogą, wiemy, że pierwsze countrybale pojawiły się nawet przed rokiem 2000. No, ale wracając. Istnieją dwie wersje przyczyny tego dowcipu, lub nawet więcej. Jedni mówią, że wojak zastanawiał się, czy też się przechwalał, że polskie kobiety są najlepsze na całym świecie. Inni podają, że wojak źle się wyrażał na tamtejszym portalu, typu łamał angielski lub przeklinał. Która z tych pogłosek jest bliska prawdy? No, tego niestety nie wiemy i nie poznamy osobiście z prostego powodu. CrowdChan.net, na którym pojawiła się owa konwersacja oraz pierwsze rysunki w takim formacie, już dawno nie istnieje. Nie istnieje od 2016 roku. W odmętach sieci zachowały się wcześniej zachowane odpowiedzi do pytań odnośnie genezy, w tym niezidentyfikowani świadkowie lub słuchacze, oraz obrazek, jeden z pierwszych, narysowanych przez Falka. Po tym incydencie na CrowdChanie mem zaczął zdobywać większe zasięgi i rozgłos poprzez Reddita, a także Facebooka i YouTube, szczególnie od 2013 roku, aż do swojego szczytu między 2014 a 2015 rokiem. Oczywiście związane było to, że Polandbala rysowano tak coraz to częściej i gęściej. Tym samym nikt nie mógł tego zatrzymać, a później zmienić. W czasach rozwoju, także i w obecnych, Polandbal stał się logiem komiksów, nazwanych wymiennie Country Balls. Reszta bohaterów z tego mema jest normalna od samego początku, z pewnymi dodatkami. Jak na przykład lekko otyły USA z okularami przeciwsłonecznymi, Rosja pijący wódkę. Pijący, bo głównie bierze się większość za facetów, Jamajka paląca marihuanę z Holandią, a Koreę Północną częściej rysuje się z rakietą atomową. Co do naszego podwórka. Zdarzają się oczywiście poprawne wersje tej postaci. Jednak rysujemy tak tylko my. Wiadomo, jesteśmy wyjątkiem, który robi naszego bohatera poprawnego wyglądowo. Reszta świata, no może poza jednym udokumentowanym przeze mnie wyjątkiem, trzyma się swojej oryginalnej zasady. Zasady, które jednak ma swoje ciemne oblicze. Zapytacie się pewnie, ale czemu? Czemu by na przykład nie zainterweniować o zmianę wyglądu? Dałoby radę? Niestety, nawet po 2022 roku nie da rady. Say what? Jak wiadomo, fandom sam w sobie jest anglojęzyczny, a co za tym idzie, światowy. Nawet jeżeli my, Polacy, zaproponujemy zmianę po angielsku, to spora część fandomu pomyśli, że zwariowaliśmy. Fandom przyjął go w takiej, a nie innej postaci. Zachował go, bo jest swego rodzaju relikwią z tamtych wydarzeń. Wydarzeń z CrowdChan.netu, serwisu obrazkowego, gdzie wojak, ten z legendarnie memicznym ryjem, dostał ochrzan przez rzekomo jedynego twórcę, Falka. Czy zrobił ten błąd celowo, czy przypadkiem? Tego niestety nie wiemy i będziemy dłubać ten wątek w teoriach. Wiemy tylko tyle, że tak czy siak wrócimy do punktu wyjścia, do tytułowego, kolorowego Nihilnowi. Dlaczego postanowiłem nazwać to kolorowym Nihilnowi? Z prostego powodu. Młodzi fandomowicze, mimo pytań w komentarzach oraz błaganiach cudzym lub boskim siłom, choćby się nie starali, to i tak nie wpłyną na zmianę fikcyjnej postaci. A jeżeli pytają się o coś, co istnieje w fikcyjnym memie od bardzo dawna,
w tym wypadku o Polandbola z wyglądem Indonezji od dobrych 13 lat, to jasne jest, że ma w sobie tajemniczą historię, a jedyną prawdę posiada jego autor. Przepraszam, autorzy, którzy przez te 13 lat nie dali żadnego znaku życia. W sumie, ile mieli wtedy lat? I co ciekawe, ile mają teraz lat? Szczerze, to będzie dziwne, wręcz niemożliwe, ale jeżeli Wojak czy Falco jeszcze gdzieś wojują w internecie pod innymi ksywkami o podobnych aparycjach, to dajcie mi na nich namiary. Jak będzie trzeba, to z nimi z chęcią porozmawiam. Przecież nie mogli od tak rozpłynąć się w powietrzu, prawda? I tak naprawdę to wszystko, co miałem wam do przedstawienia w tym materiale. Nie martwcie się. Jak poznawałem, to też byłem zdziwiony, że na Indonezję mówią jako Polskę. No ale to było zanim założyłem kanał. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Przypominam wam też o serwisie Patronite, do którego link macie w opisie. Lajkujcie i subskrybujcie po więcej. A na takie pocieszenie, taki zdubbingowany komiks. Witajcie, przyjaciele! Monako? Ktoś ty? Czego chcesz, Indonezja? To nie jest Polska. Jestem Polandbal. Nie poznajecie mnie? Nie jesteś Polska. Monako, to nie jest śmieszne. A ja prezydent. A ja jestem papieżem? Na pewno. Cześć, Polandbal. Czego jesteś smutny? Polsko, twoi obywatele myślą, że jestem Monako. To po prostu pójdę do nich i im powiem. Witajcie, To nie Polandbal. To jest straszne. Kto to gówno narysował? Przecież Polandbal jest czerwono-biały. Nikt nas nie kocha. Pasuje? Say what?